Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne i bardzo efektowne ciasto Fale Dunaju. I wbrew pozorom szybkie i łatwe w przygotowaniu. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, cukier, mąka, kakao, proszek do pieczenia, olej, mleko, esencja waniliowa, śmietanka kremówka, serek mascarpone, cukier puder, żelatyna i czekolada. No to zaczynamy. Do czystej i suchej misy wbijamy 4 jajka. I jajka ubijamy mikserem. Do spienionych jajek wsypujemy 3/4 szklanki cukru. Zwiększamy obroty miksera i jajka z cukrem ubijamy na wysokich obrotach przez około 10 minut. Gdy masa będzie już jasna i puszysta, zmniejszamy obroty miksera. Dodajemy esencję waniliową i do naszych puszystych jajek, cały czas miksując, cienkim strumieniem wlewamy pół szklanki oleju. Miksujemy tylko do połączenia składników. Następnie do masy jajecznej stopniowo w kilku partiach przesiewamy 1 szklankę mąki. Do mąki wsypujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i razem przesiewamy. Bardzo delikatnie, ale dokładnie mieszamy, tak aby nie było grudek mąki. Następnie stopniowo wlewamy pół szklanki mleka i mieszamy. I uwaga, wszystkie składniki ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. I na przemian z mlekiem przesiewamy 2 szklankę mąki. I tak na przemian dodajemy mleko i mąkę. W tym czasie piekarnik już nagrzewamy do 175 stopni. Mniej więcej połowę ciasta wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. I ciasto równomiernie rozprowadzamy po całej blaszce. Do pozostałej części ciasta przesiewamy 1–2 łyżki kakao. I mieszamy z ciastem. Do ciasta kakaowego wlewamy 2 łyżki mleka i dokładnie mieszamy.
Gotowe ciasto kakaowe wylewamy na ciasto jasne, rozprowadzając je równomiernie po całej powierzchni. Następnie na ciemnym cieście układamy wiśnie. W moim przypadku są to wiśnie mrożone. Wiśnie najlepiej układać w jednakowych odstępach i w rzędach. Uzyskamy wówczas najładniejszy efekt. Wiśnie można lekko wcisnąć w ciasto. Gotowe ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 25-30 minut do suchego patyczka, grzanie góra-dół. A gdy ciasto wystygnie, przygotowujemy krem. Do szklanki wsypujemy 2 łyżeczki żelatyny i żelatynę rozpuszczamy w mniej więcej połowie szklanki wrzącej wody. Mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. A gdy żelatyna już wystygnie, możemy ubijać śmietanę. Do wysokiego i dobrze schłodzonego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę, wsypujemy 3 łyżki cukru pudru i zimną śmietankę ubijamy, do czasu aż końcówki miksera zaczną zostawiać na niej wyraźne ślady. Do puszystej śmietany dodajemy serek mascarpone i razem miksujemy. Na koniec do masy śmietanowej dodajemy wystudzoną, ale płynną żelatynę. Dokładnie miksujemy. I gotowy krem od razu wykładamy na wystudzone ciasto. Rozprowadzamy po całym cieście. I ciasto wstawiamy do lodówki do stężenia. Następnie przygotowujemy polewę czekoladową. Do czekolady połamanej na kosteczki wlewamy śmietanę kremówkę i całość podgrzewamy, ale nie gotujemy. Można to zrobić w mikrofali lub w garnuszku na małym ogniu. Podgrzaną czekoladę ze śmietaną dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej polewy. I jeszcze ciepłą czekoladę wylewamy na wierzch ciasta. Dokładnie rozprowadzamy po całej powierzchni. I ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Polecam gorąco to ciasto. Jest bardzo smaczne, wilgotne i rozpływa się po prostu w ustach. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!